Dzień dobry, witam Was ten piękny wieczór weekendowy. Zabieram Was na przyjażdżkę po Berlinie. Jedziemy sobie przez Spandau teraz, po ulicy Herzstraße. Jadąc przez Berlin będę Wam opowiadał o co ciekawszych budynkach, które będziemy mijać po drodze. Więc może ktoś dowie się akurat czegoś ciekawego. Teraz zbliżam się do ładnego mostu, który nazywa się Freibrücke. Po lewej pod tym mostem znajduje się niewielki bar rybny, w którym można kupić ryby wędzone i kanapki rybne, a po prawej stronie mamy przystań, gdzie można wynająć sobie łódź, kajak i fajnie spędzić czas na rzece. Lubię sobie nocą pojeździć po mieście. Miasto nocą ma takie coś w sobie hipnotyzującego. I pójść do właśnie wieczorem, no w sumie jestem teraz w środku nocy, bo to już jest koło 12. Jest mało ludzi, mało samochodów, jak na Berlin, uwierzcie mi, więc fajnie to wszystko wygląda. Można się zrelaksować. Tutaj wiecznie jest jakaś bausztela, cały czas coś tutaj budują. Ile razy tutaj jadę, to zawsze na tej ulicy jakieś roboty drogowe są. Teraz zbliżamy się do pierwszej ciekawej budowli, która została wybudowana w 1907 roku. Nazywa się Brama Charlottenburg. I to był wjazd do miasta, to był odpowiednik bramy brandenburskiej. Ta brama została od końca 2004 do 2007 roku odnowiona, przeszła gruntowny remont i można ją teraz podziwiać w Berlinie.
Bardzo ładnie to wygląda, dość ciekawy budynek. Teraz zbliżamy się do wieży, która nazywa się Siegessäule, kolumna zwycięstwa inaczej, wybudowana w 1873 roku, upamiętniająca zwycięstwo w wojnie z Austrią. Łączna wysokość kolumny wraz ze statuą wynosi 66,89 metra. Wewnątrz kolumny znajdują się schody, które prowadzą na platformę widokową, która znajduje się na 50 metrach. I z tej platformy można zobaczyć piękną panoramę parku Gross Tiergarten, a przy sprzyjającej pogodzie można zobaczyć i podziwiać cały Berlin. Super widoki są, fajne wrażenie robią ulice, które zbiegają się przy tej kolumnie i na parterze są też wystawy z makietami różnych budowli znanych z całego świata. Jeśli ktoś ma chwilę czasu i jest akurat w okolicy, to polecam zwiedzić ten obiekt. No i teraz zbliżamy się do budowli, którą na pewno każdy zna, która nazywa się Brandenburger Tor. Została wybudowana w latach 1788-1791. Jest jednym z bardziej charakterystycznych punktów miasta, budowana po wojnie siedmioletniej w czasach umacniania się Królestwa Prus. Brama brandenburska jest teraz jako symbol pokoju i wolności od 3 października 1990 roku. Jest to rocznica zjednoczenia Niemiec i jest znów w swojej oryginalnej formie. Remont tej historycznej budowli trwał 2 lata. Bardzo często na tej ulicy, która prowadzi do Brandenburger Tor, odbywa się koncerty, jakieś festyny i teraz tak mogę Wam doradzić, że jeśli przyjeżdżacie do Berlina, chcecie pozwiedzać okolice właśnie Brandenburger Tor, to ta ulica, która prowadzi, po której teraz jechałem, po prawej i po lewej stronie znajdują się parkingi, które nie są płatne. Wszędzie indziej te parkingi są płatne, a tutaj na tej ulicy nie są płatne. Czasami jest tak, że staniecie sobie trochę dalej od tego Brandenburger Tor i trzeba troszkę przejść. Mijając Brandenburger Tor, po lewej stronie mamy ambasadę USA. I teraz jadąc tą drogą, po prawej stronie mamy pomnik upamiętniający ofiary Holokaustu. I znowu Brandenburger Tor.
To są właśnie te parkingi, o których mówiłem. Tutaj są parkingi dla autobusów i kawałek dalej już można stawać samochodami osobowymi po lewej i po prawej stronie. Teraz po prawej stronie widzimy pomnik Armii Czerwonej. 2 czołgi też charakterystyczne. Bardzo ładnie podświetlona ulica, prowadząca do bardzo ciekawych, ładnych budynków. Taka nowoczesna architektura. Tu po prawej stronie widzimy Bundestag, a tutaj przede mną są budynki, w których znajdują się biura poselskie. Teraz ten budynek jest po mojej prawej stronie. Tam bardzo jest dużo biur, około 1000 biur się znajduje w tym budynku. Teraz znowu będę skręcał w stronę Bundestagu. A nie, przepraszam, tutaj są biura też kancelarii premiera, czy jakoś tak. No i po lewej stronie mamy Bundestag. Bardzo ładny budynek, na górze znajduje się kopuła. Cały ten budynek można zwiedzać. Podobno bilety są za darmo, tylko trzeba je wcześniej zarezerwować przez internet. No i teraz mamy budynek Bundestagu w pełnej okazałości. Tutaj tego budynku jeszcze nie miałem okazji zwiedzać. No tutaj właśnie to po lewej stronie to tak ładnie oświetlone, to są wejścia właśnie do tego budynku. Budynek trochę w wojnę ucierpiał, został odbudowany, kopuła została zrobiona też na nowo. Co ciekawe, jak czytałem o tej kopule, to jeśli pada deszcz, to tam można zmoknąć. Jest jakoś tak dziwnie ten dach zrobiony, że ta woda dostaje się też do środka. I znowu Brandenburger Tor.
Teraz zabiorę Was w ciekawe historyczne miejsce, to znaczy jedziemy na Stadion Olimpijski. Stadion Olimpijski. Obiekt powstał w latach 1934-1936 na Igrzyska Olimpijskie, które odbyły się w Niemczech przed II wojną światową. Podczas II wojny światowej obiekt ucierpiał w niewielkim stopniu, zaś po wojnie służył jako główna kwatera brytyjskich wojsk okupacyjnych. Na stadionie są rozgrywane do tej pory mecze Bundesligi oraz nieprzerwalnie finały Pucharu Niemiec. Oprócz tego też odbywają się koncerty gwiazd rocka, gwiazd muzyki popularnej. Ostatnio występowała tam dość popularna piosenkarka w Niemczech Helene Fischer. Akurat wtedy z żoną mieliśmy okazję przejechać się koło tego stadionu rowerami. No i tłumy były ogromne.
Więc tak wyglądała moja nocna jazda po Berlinie. Mam nadzieję, że film się podobał i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, pozdrawiam serdecznie.